Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Statyny to motyw przewodni tego odcinka, motyw o tyle ważny, bo nie ma ucieczki przed statynami. Są to leki, które jesteśmy bombardowani tak naprawdę z każdej strony. Moim zdaniem szansa na to, że dowolna osoba, która ma puls i nie karmi się płynnym błonnikiem, która trafi do lekarza po 30 albo 40 roku życia, nie dostanie propozycji albo wręcz brutalnego nakazu brania statyn, jest stosunkowo niska. I szansa ta jest niska, ponieważ niskie są również normy w cholesterolu, przy których poleca się albo przepisuje statyny. Kiedyś normy te wynosiły jeszcze jakieś z 30 lat temu około 240 mg na decylitr, jeśli chodzi o całkowity cholesterol. No, obecnie ten całkowity cholesterol powinien być poniżej 190-200 mg na decylitr, żeby był normatywny, jak to mówią. Natomiast jeśli chodzi o lipoproteinę LDL, jeśli ktoś sobie poszedł zrobić lipidogram, to często ma taką tabeleczkę. Normy te wynoszą mniej niż 115 dla osób o małym ryzyku wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, mniej niż 100 mg na decylitr dla osób o umiarkowanym ryzyku i tu już wchodzimy w granicę absurdu, mniej niż 70 dla osób o znacznym ryzyku wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, mniej niż 50 dla osób o bardzo dużym ryzyku i mniej niż 55 i mniej niż 40 u osób o bardzo, bardzo dużym, ekstremalnie dużym ryzyku wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Oczywiście, to są zalecenia. Jak zalecenia mają się do rzeczywistości, warto wspomnieć. Nie ma, niestety, bardzo żałuję, nie wiem czemu się nie robi takich rejestrów powszechnie, ale nie ma dużo badań, które pokazują, z jakim poziomem cholesterolu całkowitego albo poziomu LDL trafiali pacjenci do szpitala przy wykryciu zawału serca. Natomiast mamy jedno takie badanie ze Stanów Zjednoczonych, które było opublikowane w 2009 roku. Badanie to trwało od roku 2000 do 2006. Łącznie wzięło w nim udział 137 tysięcy prawie pacjentów na całym terytorium Stanów Zjednoczonych. I tak jak mówiłem, u pacjentów, u których zdiagnozowano zawał serca, rejestrowano również wysokość lipoproteiny LDL. Okazało się, że u 72,1% wszystkich pacjentów poziom tej lipoproteiny był mniejszy niż 130. U osób, u których była już znana historia kłopotów z układem sercowo-naczyniowym, u więcej niż 50% pacjentów poziom cholesterolu LDL, czy tej lipoproteiny LDL wynosił mniej niż 100, natomiast u 17% pacjentów poziom tej lipoproteiny wynosił mniej niż 70 mg na decylitr. Czyli mimo tak naprawdę często bardzo już niskich poziomów lipoproteiny LDL, osoby te wciąż doświadczyły zawałów. I czemu tak jest, do tego sobie dojdziemy. Natomiast teraz powinniśmy się skupić na pytaniu, czy statyny potencjalnie działają. Odpowiedź pewnie zaskoczy wiele osób, natomiast jest ona pozytywna. Owszem, statyny, jeśli chodzi o zapobieganie wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, patrząc na przekrój badań, mają niską, ale statystycznie istotną skuteczność w zapobieganiu tych chorób. I tutaj warto podkreślić niską. Widziałem dziesiątki, jeśli już nie setki badań dotyczących statyn, gdzie operuje się liczbami rzędu parędziesiąt procent, że na przykład statyny będą w stanie obniżyć ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego o 40%, 50%, 60%. Szalone liczby można by pomyśleć. Natomiast tak naprawdę jest to brutalna manipulacja i tutaj musimy wrócić do jednej z takich podstaw, jeśli chodzi o interpretację różnego rodzaju badań naukowych. Coś, o czym pisałem bardzo szeroko w artykule o epidemiologii żywieniowej. Chodzi o rozróżnianie ryzyka relatywnego od ryzyka absolutnego. Praktycznie wszystkie badania, nie jestem pewien, czy nawet mam w głowie jedno badanie, dotyczące statyn, gdzie operowano ryzykiem absolutnym. Wszystkie te badania posługują się ryzykiem relatywnym i uważam, że jest to po prostu podła manipulacja. Na czym polega kłopot? Załóżmy, właściwie nie musimy nic tutaj zakładać, te dane liczbowe dotyczące śmiertelności chorób układu sercowo-naczyniowego czy chorób serca na 100 tysięcy mieszkańców między krajami wynoszą mniej więcej od 200 do 400 na 100 tysięcy mieszkańców. Innymi od 2 do 4 osób na 100 obywateli będzie umierać
rokrocznie na te choroby serca. I nawet tutaj precyzja tych szacunków nie jest tak ważna, jak to po prostu w jaki sposób manipuluje się tymi danymi. Weźmy sobie najprostszy przykład. Załóżmy, że 2 osoby umierają na choroby serca na 100 mieszkańców. Jeśli mamy badanie dotyczące statyn, w tym badaniu pokażą, że statyny zredukują śmiertelność na 100 osób o 1 osobę, czyli typowa śmiertelność to jest 2 osoby na 100, a statyny zredukują tą śmiertelność do 1 osoby na 100. Naukowcy czy różnego rodzaju osoby, które tworzą takie badania, podają wtedy, że statyny zredukowały śmiertelność o 50%. No bo przecież, prawda, jeśli mamy 1, połówka z 2 to jest 1, czyli jest 50%, czyli teoretycznie zgadza się. Natomiast to jest tak zwane ryzyko relatywne. I ryzyko relatywne oczywiście brzmi sexy, jak się go podaje, to są duże liczby. Jeśli ktoś by ci powiedział, że jeśli weźmiesz statynę, to zmniejszy twoje właśnie ryzyko, nie powiemy jakie, ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, czy chorób serca w tym przypadku, w przypadku tej statystyki o 50%, to powiesz wow, nie, no to jest naprawdę coś. Ale ryzyko absolutne wynosi 1%, bo to jest różnica między 1 a 2 na 100 osób. I jeśli ktoś by ci przekazał te dane w postaci ryzyka absolutnego, to już jestem prawie pewien, żebyś powiedział, czyli mam brać lek, który jest obarczony całym mnóstwem efektów, paskudnych efektów ubocznych i ryzyko absolutne będzie 1%. Czyli zamiast, wydaje mi się, że to jest ten moment właśnie, w którym większość osób wysiądzie, więc jeszcze warto pamiętać, że bardzo często w tych badaniach, nawet jeśli jest pokazana efektywność statyn w zapobieganiu chorób układu sercowo-naczyniowego, to ona jest napompowana przez to, że podawana jest liczbowo właśnie w postaci ryzyka relatywnego, a nie ryzyka absolutnego. Jeśli przeliczymy to na ryzyko absolutne, to jeszcze raz mamy tak naprawdę mały, ale statystycznie znaczący efekt działania statyn na zapobieganie tym chorobom. Natomiast dojdziemy sobie czemu i dlaczego po prostu można robić inne rzeczy zamiast brania statyn, żeby rzeczywiście zapobiegać występowania tych chorób układu sercowo-naczyniowego. Natomiast co się dzieje, jeśli ktoś już będzie brał statyny? Jaki będzie wpływ na całkowitą śmiertelność takiej osoby? Bo właśnie takim badaniem się przypatrzymy. Zaczniemy od dosyć śmiesznego badania i zaraz wyjaśnię, dlaczego ono jest śmieszne, które obejmowało 11 randomizowanych badań dotyczących wpływu statyn na długość życia. I długość życia jest tutaj bardzo ważną zmienną, która jest badana. Czemu? To jest tak zwany hard endpoint, jakby twardy punkt końcowy w procesie badawczym. I te twarde punkty końcowe, one są fantastyczne, ponieważ ciężko nimi manipulować. To są jakby takie punkty zmienne, które są bardzo łatwo mierzalne i ciężko tutaj o jakiekolwiek zaburzenia, jeśli chodzi o potencjalną analizę czy interpretację. I do twardych punktów końcowych właśnie może należeć całkowita śmiertelność, ale też mogą należeć liczba zawałów. Natomiast miękkie punkty końcowe, tak zwane soft endpoints, to są punkty czy zmienne, które podlegają na właśnie jakiejś interpretacji, są subiektywne, czyli na przykład wypełnianie ankiet na temat tego, jak się czuje po jakimś zabiegu. To jest właśnie soft endpoint. Hard endpoint, jeszcze raz, one są obiektywnie mierzalne. I całkowita śmiertelność jest o tyle ważna, bo kto chciałby brać lek, który na przykład zmniejsza śmiertelność, jeśli chodzi o jeden czynnik, natomiast zwiększa potencjalnie, jeśli chodzi o inne czynniki i tym samym nie wpływa w ogóle na całkowitą śmiertelność. No wydaje się to trochę jakby sprzeczne z logiką, szczególnie, że trzeba przypomnieć, statyny mają dosyć dużo efektów ubocznych, ale o tym będzie duży osobny odcinek. Więc co wyszło w tych badaniach? Badania te jeszcze raz, one były randomizowane, to nie były badania stricte obserwacyjne, pokazywały, jak branie statyn będzie wpływało na całkowitą śmiertelność czy długość życia w okresie obserwacyjnym czy trwania tych badań, który wynosił od 2 do 6,1 lat. I co wyszło? Pomijając to, że w niektórych badaniach wychodziło, że branie statyn było negatywnie skorelowane z długością życia, ale to pomijamy, całkowite wydłużenie życia w okresie do 6 lat podczas brania statyn wynosiło 1/10 dnia, to nie jest pomyłka, 3,1 dnia dla tak zwanej pierwotnej profilaktyki, czyli osób, u których nie wystąpił jeszcze zawał serca. Czyli jeśli nie miałeś jeszcze zawału, dostałeś statyny, to podczas 6 lat
te statyny statystycznie wydłużyły długość twojego życia o 3 dni. Natomiast w tak zwanej wtórnej profilaktyce, czyli u osób, u których wystąpiły już jakieś choroby układu sercowo-naczyniowego, statyny wydłużyły życie o 4,2 dnia. Fantastyczne wyniki jak na 6 lat, prawda, brania czegoś takiego. Trzeba pamiętać, mówimy o długości życia, czyli 3-4 dni odpowiednio, natomiast nie mówimy o jakości życia. A jakość życia przy statynach, no niestety jest dosyć mocno utrudniona od upośledzenia zdolności kognitywnych, upośledzenia pracy mięśni, zdecydowanego podwyższenia wystąpienia cukrzycy i insulinooporności, ale jeszcze raz, jak o tym mówiłem, do tego sobie dojdziemy. Kolejne badanie było równie ciekawe, ponieważ mierzono przez okres 8 lat śmiertelność pacjentów, którzy byli podzieleni na 2 grupy. 5170 osób podlegało leczeniu prawastatyną w ilości 40 mg dziennie. Druga grupa 5185 osób, więc praktycznie identyczna grupa kontrolna, była poddana tak zwany usual care, czyli typowa opieka. Głównie obejmowało to trochę więcej ruchu i jakieś modyfikacje dietetyczne. Podczas tych 4 lat poziom lipoproteiny LDL u tych osób z pierwszej grupy, czyli brających statyny, został zmniejszony 17%, w drugiej został zmniejszony o 8%. Natomiast co się okazało, jeśli chodzi o śmiertelność, występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego, bez zmian praktycznie w obu grupach. Minimalnie ta grupa biorąca prawastatynę miała minimalnie lepsze wyniki. Zanim przejdziemy do kolejnego badania, warto jeszcze wspomnieć o takim dosyć znanym paradoksie w medycynie, mianowicie u osób starszych, szczególnie powyżej 70 roku życia, wyższy poziom lipoproteiny LDL i całkowitego cholesterolu jest akurat skorelowany, jeśli chcemy się już bawić właśnie w korelację, z dłuższą długością życia. W jednej takiej kohorcie, która wynosiła 1500 osób, pokazano właśnie, że u osób w tym wieku, które cechowały się cholesterolem, czyli poziomem lipoproteiny LDL od 130 do 189 mg na decylit i powyżej 190, długość życia była średnia od 90 do 1,9, czyli prawie 2 lata wyższa niż u osób, które miały poziom cholesterolu niższy, szczególnie poziom lipoproteiny LDL poniżej 130. W trzecim badaniu brały udział osoby w wieku od 70 do 90 lat i ponownie testowano, jak statyny wpłyną na całkowitą śmiertelność w grupie takich osób. I badanie było o tyle ważne, że rzeczywiście od dłuższego czasu, to już tak naprawdę trwa minimum 20-30 lat, trwa dyskusja, czy osobom w takim wieku warto dawać statyny ze względu na po prostu profil skutków ubocznych tych statyn. Czy innymi słowy, czy nie jest tak, że skutki uboczne przewyższą jakiekolwiek korzyści płynące z brania statyn. I co wyszło w tym badaniu? Pierwsze, co wyszło, co tak naprawdę jest replikacją, replikacją tego, co mówiłem dopiero co, że osoby starsze, to jest ciekawe, z wyższym poziomem cholesterolu cechowały się niższą śmiertelnością niż osoby, które miały ten cholesterol niższy, ale branie statyn wpłynęło znacząco, jak to podkreślili, na zmniejszenie śmiertelności wśród tych grup. Natomiast po uwzględnieniu poziomów cholesterolu okazało się, że statyny obniżyły śmiertelność, całkowitą śmiertelność w tych grupach osób, natomiast tutaj warto się skupić, nie miało to żadnego wpływu z poziomem cholesterolu. Czyli jeszcze raz, statyny obniżyły śmiertelność w tych grupach, nie miało to żadnego wpływu, czy nie było to w żaden sposób skorelowane z poziomem cholesterolu. I teraz, jeśli nie było skorelowane, to właśnie stwierdziłem, że to jest takie piękne przejście właśnie do tematu i pokazania, jak działają statyny. Jeśli statyny działają, ale tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego, mają statystycznie znaczący, chociaż mały skutek. To w jaki sposób, jeśli nie poprzez manipulacją poziomem cholesterolu wpływają one na to ryzyko? Odpowiedź to statyny działają przeciwzapalnie. I powtórzę to jeszcze raz. Statyny mają działanie przeciwzapalne, mają udowodnione działanie przeciwzapalne. Jakiekolwiek pozytywne efekty, które statyny osiągają w dowolnej tak naprawdę populacji, w dowolnej kohorcie, możemy zawdzięczać właśnie temu, że zmniejszane są stany zapalne. A właśnie, czy te stany zapalne są ważne? No, mamy już takie bogactwo literatury, że wydaje mi się, że ciężko będzie spotkać kogokolwiek wśród naukowców czy kardiologów, mam nadzieję przynajmniej taką, kto będzie oponował tej teorii.
Po prostu stany zapalne przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju miażdżycy. Jest to jeden z głównych czynników. Oczywiście, żeby było jasne, w różnego rodzaju badaniach pokazuje się, nawet próbuje się mierzyć, jak różnego rodzaju czynniki będą przyczyniać się do rozwoju chorób, nie tylko miażdżycy, ale ogólnie chorób układu sercowo-naczyniowego. I w jednym takim badaniu na kohorcie kobiecej pokazano na przykład, że LDL było gdzieś tam na szarym końcu listy czynników ryzyka, a tak naprawdę na początku były wszystkie rzeczy, które możemy sobie skojarzyć z zespołem metabolicznym. Podwyższone ciśnienie, podwyższony poziom glukozy, ogólnie insulinooporność i tak dalej. Wrzucę tutaj taką tabeleczkę, żeby można było się z tym zapoznać. Więc wracając, jeśli wiadomo, że statyny działają przeciwzapalnie, to możemy pokusić się o stwierdzenie, że to działanie przeciwzapalne, właśnie jeszcze raz, to jest główny pozytywny efekt brania statyn, a nie ma to dużo wspólnego z jakimikolwiek modyfikacjami poziomu cholesterolu. I również to testowano. Testowano w badaniach, które się nazywają proof of concept. To jest jeden z takich moich ulubionych badań. To są właśnie jakby dowód na jakąś koncepcję. Jeśli ktoś ma jakąś hipotezę, szczególnie dotyczącą mechanistycznego działania jakiegoś leków, czy mechanizmów, które prowadzą do wystąpienia jakiejś choroby, możemy sobie to przetestować właśnie na różne kreatywne sposoby. Jeśli właśnie potencjalnie stwierdzimy, że stany zapalne głównie będą odpowiadać za miażdżycę, poziom cholesterolu nie ma znaczenia, to powinniśmy być w stanie pokazać, że obniżenie stanów zapalnych bez żadnej modyfikacji, na przykład lipoproteiny LDL, jest w stanie zmniejszyć występowanie miażdżycy. I oczywiście takie badania mamy. Badania te zostały zapoczątkowane wyszły z takiego badania, które nazywało się Jupiter, w którym badano markę stanów zapalnych u osób. Ten marker stanów zapalnych się nazywa HSCRP, czyli białko reaktywne C wysokiej wrażliwości. Można go zrobić również to badanie w dowolnym laboratorium praktycznie u nas w Polsce, jeśli kogoś to ciekawi. I robiono to badanie na grupie osób, które miały potencjalnie, patrząc na ich poziom cholesterolu, niski poziom ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Natomiast, no właśnie, chciano zobaczyć, czy nie jest tak, że to występowanie stanów zapalnych wrzuci ich w tą grupę ryzyka, mimo że cholesterol jest ok. I tak się okazało. No i właśnie od tego badania wyszedł pomysł na kolejne badania, które testowały, czy obniżenie stanów zapalnych, niezależnie od poziomu cholesterolu, jest w stanie zmniejszyć występowanie miażdżycy. Jedno badanie nazywało się CANTOS i w badaniu tym testowano lek, który się nazywa canakinumab. Canakinumab jest używany w idiopatycznym młodzieńczym zapaleniu stawów i to jest lek, który bezpośrednio będzie jedną z takich molekul prozapalnych, będzie w nią celować, będzie ją blokować, czyli interleukina 1 beta. I co się okazało? Współczynnik występowania miażdżycy w grupie osób, które brały taki lek, mimo że oczywiście nie należało do grupy osób, które miały kłopot z idiopatycznym młodzieńczym zapaleniem stawów, została obniżona. Było zdecydowanie mniejsze występowanie miażdżycy. W innym badaniu, które się nazywało Colton, z kolei testowano inny lek, znowu taki ciekawy, kreatywny był dobór leków, który się nazywał kolchicyna. Kolchicyna jest głównie używana do leczenia dyny moczanowej i jest to dosyć mocny lek właśnie przeciwzapalny. Dna moczanowa między innymi ma właśnie podłoże metaboliczne oraz no właśnie podłoże zapalne, tam występują dosyć mocne stany zapalne, więc podano kolchicynę w grupie pacjentów. Okazało się znowu, że bez żadnej zmiany w poziomie cholesterolu czy tej lipoproteiny LDL zmniejszyła się liczba występowania miażdżycy. Innymi słowy, istnieją cholernie mocne dowody, że jakiekolwiek terapie, jakiekolwiek podejścia terapeutyczne, które będą celować w zmniejszenie stanów zapalnych w organizmie, będą działać. Tutaj mieliśmy naprawdę, powiedziano, dosyć ciekawe, kreatywne leki, które zmniejszały te stany zapalne, jeszcze raz, bez wpływu na poziom lipoproteiny LDL czy całkowitego cholesterolu, ale też wystarczy przyjrzeć się badaniom, żeby zobaczyć, że na przykład aktywność fizyczna będzie w stanie zredukować występowanie takich chorób, czy zmniejszyć szanse występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Będziemy mieć badania, które pokażą, że zwiększenie na przykład konsumpcji magnezu z diety będzie w stanie wpłynąć na zmniejszenie ryzyka układu sercowo-naczyniowego. I tak naprawdę można by mnożyć różnego rodzaju te badania, które będą pokazywać, że dowolny na logikę po prostu sposób
czy nawet nie na leki, dowolny sposób, który po prostu jest terapeutycznie udowodniony, żeby zmniejszać stany zapalne, będzie zmniejszać ryzyko występowania tych chorób. Wysiłek fizyczny, właśnie odpowiednia dieta, posty, które non-stop zalecam, redukcja węglowodanów. Właśnie propos redukcji węglowodanów, zdaję sobie sprawę, że jest dużo osób na kanale, które jest na dietach keto, czy dietach low carb, czy carnivorze i tak dalej. Było nie tak dawno badanie opublikowane, które szczegółowo omawiało, dlaczego podawanie statyn osobom na dietach low carb jest absolutnie nonsensowne i pozbawione jakichkolwiek potencjalnych benefitów. Wrzucę tutaj tytuł, ja to badanie jakby będę omawiać osobno, bo uważam, że jest na tyle ciekawe, że warto to zrobić, natomiast warto dodać, że szczególnie jeśli ktoś już jest na takich dietach low carb, pości, nie ma naprawdę, nie ma po co brać statyn. Statyny mają dla mnie główną przydatność w momencie, w którym mówimy o pacjentach, którzy mają absolutnie w dupie swoje zdrowie. Oni nie zamierzają zmieniać diety, oni nie zamierzają schudnąć, oni nie zamierzają się ruszać, nie zamierzają zrobić jakiegokolwiek kroku w stronę zdrowia. U takich osób ja nie mam osobiście, i już mówiłem o tym parokrotnie, żadnych kłopotów z uwierzeniem, że statyny coś zrobią, bo jedno po prostu przynajmniej są w stanie obniżyć stany zapalne, które występują na pewno na potęgę w ciałach czy w organizmach takich osób. Wszystkie inne osoby schudnij, właśnie zacznij pościć, przejdź na dietę, nie wiem, niskowęglowodanowe. Naprawdę są setki różnego rodzaju sposobów, żeby zmniejszać stany zapalne, które są pozbawione całego profilu skutków ubocznych, jakie statyny prezentują. Wspomnę jeszcze o bardzo ciekawych machlojkach, które miały miejsce, jeśli chodzi o statyny. W roku 2006 to jest wyjątkowy rok, weszły szczegółowe, takie restrykcyjne zasady dotyczące wglądu w dane dotyczących publikacji właśnie badań dotyczących statyn. Przed rokiem 2006 badacze, którzy na przykład kwestionowali zastosowanie statyn i ich benefity, nie mogli dostać się do primary data, czyli tych jakby pierwotnych danych. Nie mieli dostępu. Dopiero od 2006 roku zaczęło mieć to miejsce i co się okazało? Na przykład jeśli chodzi o rozuvatynę, 4 badania randomizowane, które wzięto właśnie, które zostały opublikowane po roku 2006, pokazały, że jeśli chodzi o wtórną prewencję występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, nie ma żadnego efektu. Jeśli chodzi o pierwotną, efekt jest praktycznie zerowy. Były inne badania właśnie, jeśli chodzi o 2006, to jest taka graniczna. Przed 2006 okazywało się, że statyny są takie fantastyczne. Po 2006, w momencie, w którym badacze, różnego rodzaju niezależni naukowcy uzyskali dostęp do tych pierwotnych danych, okazało się, że kurde, statyny nie są takie fajne. Były te badanie chyba się Medilife nazywało, pokazywały na przykład, że jeśli chodzi o chroniczną niewydolność serca, statyny nie mają żadnego efektu. Jeśli ktoś ma kłopoty z nerkami, absolutnie nie. Nie będą miały specjalnie pozytywnego wpływu osób, które cierpią na cukrzycę, do czego dojdę w innym filmiku, ponieważ statyny będą bezpośrednio przyczyniać się do insulinooporności. Więc jeśli mamy lek, który przyczynia się do insulinooporności już u osób, które mają insulinooporność, no to nie może się skończyć dobrze. Oczywiście epopeja ta ma naprawdę całe mnóstwo wątków. Jeszcze jednym takim ciekawym, do którego mogę odesłać, nie będę go szczegółowo omawiać, żeby już nie przedłużać niepotrzebnie filmiku, jest to, że jeśli statyny rzeczywiście działały poprzez obniżenie cholesterolu, to powinniśmy zaobserwować coś, co się nazywa dose response, czyli każda kolejna dawka, czy każde kolejne obniżenie poziomu LDL o odpowiedni poziom powinno skutkować adekwatnym obniżeniem ryzyka występowania właśnie chorób układu sercowo-naczyniowego o odpowiedni procent. I w tym badaniu, które tutaj wrzucę, bardzo ładnie przedyskutowali, autorzy, że nigdy nie wykazano tego. Były 3 badania, które próbowały twierdzić, że to wykazały, natomiast właśnie autorzy tego badania, które tutaj wrzuciłem, pokazali to tylko i wyłącznie poprzez nieuwzględnienie badań, które przeczyły ich tezie, czyli tak zwany cherry picking, wybieranie wisienek, czyli wybieranie tylko badań, które będą pasowały nam pod konkretną tezę. Czyli do tej pory tak naprawdę nie wykazano w żaden sposób, że konkretne obniżenie poziomu cholesterolu LDL będzie skutkować obniżeniem występowania tych chorób odpowiednio. I oczywiście, jeśli nawet przyjrzymy się szczątkowym, bo żeby było jasne, to co ja prezentuję, to są szczątkowe dane w porównaniu jakby do
ogromu danych, które są dostępne w literaturze, ale nawet patrząc na te szczątkowe dane, które ja tutaj wrzucałem, między innymi jeśli chodzi o te osoby i poziom lipoproteiny LDL wśród osób, które zostały przyjmowane do szpitala z zawałem serca, to pokazuje dosyć jasno, możemy sobie obniżać do mniej niż 100, możemy obniżać sobie mniej niż do 70 mg na deci tą lipoproteinę LDL. Tak długo jak będą występować stany zapalne, różnego rodzaju inne czynniki ryzyka, które są dużo, dużo ważniejsze, to nie będzie miało to znaczenia. Ja tylko przypomnę, że o jednej rzeczy, której już gdzieś mówiłem w filmikach. Właśnie jeśli kogoś interesuje mierzenie przyzwoicie czy dobrze poziomu ryzyka występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, to odsyłam do mojego pierwszego filmiku, gdzie pokazywałem właśnie nowoczesne markery, które potrafią mierzyć w miarę dobrze te ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. To jest cholesterol resztkowy, to jest współczynnik trójglicerydów do HDL, to jest współczynnik apolipoproteina B do apolipoproteiny A1. I to są markery, które są zdecydowanie lepsze niż jeszcze raz takie powszechnie stosowane markery. Całkowity cholesterol, lipoproteina LDL czy współczynnika Stillego, całkowity cholesterol do lipoproteiny LDL. Jeśli miałbym to podsumować, to jeszcze raz, statyny same w sobie, jeśli działają, to działają przede wszystkim poprzez to, że mają działanie przeciwzapalne. Czyli innymi słowy, każda osoba, która ma w sobie jakąkolwiek chęć do zmiany swojego życia, diety, czy ta osoba, która będzie się ruszać, na przykład schudnie, jeśli ma nadwagę, będzie pościć, albo osoby, które już to robią, one nie będą miały absolutnie żadnej potrzeby brania statyn i żadnych, trzeba podkreślić, korzyści z brania statyn. Bo nawet jeśli te statyny o te parę dni właśnie wydłużą to życie, to nie zapominajmy, jak upośledzą jakość tego życia. Nie zapominajmy o jakości życia. A statyny potrafią tą jakość naprawdę bardzo, bardzo mocno upodlić. Tyle z mojej strony. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze, jeśli ktoś ma jakieś pytania, uwagi, zapraszam do sekcji komentarzy. Jak zawsze polecam moje kursy o 1 włos za daleko, czyli jak zatrzymać, zapobiegać i odwracać łisienie androgenowe, Experts Incubator, czyli jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od do Z, jak zapamiętywać bardzo duże ilości materiałów, tworzyć rozumienie, wdrażać te informacje teoretyczne, których uczymy się choćby z książek czy filmików, oraz kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z. Wszystkie kursy są oczywiście pod moją opieką merytoryczną. W tym kursie pokazuję właśnie, jak pozbyć się wszystkich różnego rodzaju podręczników, aplikacji, fiszek i tym podobnych, jak nauczyć się właśnie bez udziału innych samodzielnie uczyć języka niskim kosztem. Jeśli interesuje Cię właśnie pamięć, języki obce, interpretacja badań naukowych, po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera, gdzie można się zapisać, tam wysyłam raz na jakiś czas właśnie artykuły na te tematy. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte do pierwszego komentarza pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu, oraz badania naukowe powinny być w opisie, chyba że będzie ich za dużo, to będą gdzieś przypięte w którymś z komentarzy. I na koniec zapraszam do zostania patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Patroni mają dostęp do gotowych fiszek, które obejmują wszystkie informacje, które wymieniam w danym filmiku, czyli wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku i paru 10 ostatnich, takie fiszki są do ściągnięcia, można je właśnie sobie ściągnąć i zacząć powtarzać, żeby przyswoić te informacje. Oraz jest dostępne również forum dla patronów, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma jakieś takie palące, nagłe pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi tutaj w sekcji komentarzy, ponieważ im większy kanał niestety, tym ciężej jest odpowiadać na te komentarze. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.